Cześć siemano. Dzisiaj poruszymy sobie kolejny istotny temat, jeśli chodzi o PoE 2. No bo wiadomo, o ile mamy tryby, w których nie możemy handlować, także tak mamy ten główny tryb, gdzie handel między graczami jest aktywny. Więc dzisiaj postaram się pokazać Wam, jak wygląda handel w PoE 2. Jest to trochę upierdliwe, jakby nie patrzeć, no bo nie ma tutaj takiego jakby tradycyjnego marketu, jak choćby w Tibi, tylko tutaj wyszukujemy sobie ofert innych graczy, fakt przez takie jakby tablicę ogłoszeń. Natomiast, żeby ten przedmiot od danego gracza kupić, musimy się z nim spotkać. Więc zaczynamy od tego, że wchodzimy na pathofexile.com/trade2 i wtedy wyświetli nam się taka strona. Oczywiście musimy się zalogować naszym kontem PoE, Steama, czy platformy, na której mamy kupione PoE. No i tu możemy sobie wyszukiwać przedmiotów, które nas interesują. Jak widzicie, jest tu masa jakby różnych filtrów od tego, w jakiej kategorii dany przedmiot się znajduje, czy jest to quiver, zbroja, łuk, czy coś tam innego. Samą nazwę przedmiotu, jak widzicie, już sobie wpisałem tutaj nazwę jednego z łuków, jakieś wymagania levelowe i tak dalej, i tak dalej. No tych filtrów jest tutaj cała masa, przez tutaj jeszcze tak naprawdę wszystkie bonusy, które przedmioty mogą posiadać. Możemy sobie również po tych bonusach filtrować w zależności od tego, czego szukamy. I jak sobie wyszukamy tutaj jakiegoś dowolnego przedmiotu, jak widzicie, mamy tutaj wszystkie ogłoszenia, które gdzieś tam ludzie udostępnili, żeby sobie takie przedmioty sprzedać. No i tu widzicie wszystkie atrybuty danego przedmiotu. I wtedy tak naprawdę wiadomo, że te przedmioty mogą być różne i chcecie sobie wyfiltrować jakiś konkretny przedmiot, więc dodajecie sobie tutaj ten atrybut, który Was interesuje. I na przykład ja bym chciał, żeby był większy od 200. No i widzicie, teraz wyświetliło mi wszystkie łuki, które mają bonus dla Quivera powyżej 200. Oczywiście możemy sobie tutaj też wyfiltrować, przesortować w zależności od tego danego wybranego przez nas bonusu w jedną czy w drugą stronę. No i oczywiście tu widzimy cenę. No i jak już sobie taki przedmiot upatrzymy, no to musimy się skontaktować ze sprzedawcą. Tutaj macie taki przycisk Direct Whisper. Jak sobie w niego klikniecie, to w tym momencie wyślecie wiadomość do sprzedawcy na czacie w grze. Jak widzicie, jest to tak jakby zsynchronizowane z grą. No niestety, jaka jest bolączka? Otóż no często zdarza się, że ktoś jest zajęty, zwłaszcza przy tych tańszych przedmiotach, no to ludziom często nie chce się po prostu przerywać robienia mapy, czy czymkolwiek innym są zajęci po to, żeby sprzedać Wam jakiś przedmiot. Więc czasami musicie sobie napisać na przykład do kilku różnych osób, no i liczyć na to, że w końcu ktoś Wam odpisze. Niestety czasami nie jest to tak oczywiste, jakby się mogło wydawać, dlatego wspominałem, że jest tutaj handel dosyć upierdliwy, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. No spróbujmy sobie znaleźć kogoś, kto sprzedaje ten łuk, żebyście zobaczyli, jak to działa w praktyce. No niestety obawiam się, że chyba się nie doczekamy, no bo na tym etapie sezonu to te ceny są, można powiedzieć, znikome. Dobra. Okej, wygląda na to, że się udało. Jak widzicie, zostałem zaproszony do party przez gracza, który ten łuk wystawia. I jak już zaakceptujemy jego zaproszenie do party, tutaj mamy taką małą niebieską okonkę przy tym graczu,
którą jak klikniemy, zostajemy teleportowani do lokalizacji tego gracza. Jak już się pojawicie w jego lokalizacji, no to czekacie, aż zaproponuje wam ta osoba, zaprosi was do handlu. Akceptujecie sobie taki handel i oj, jeszcze dałem niewłaściwą cenę. Dobra, nieważne, niech będzie, że 7. No i po prostu ta osoba pokazuje wam swój towar. Wy dajecie przedmiot, który chcecie od tej osoby zakupić. No i tak naprawdę to wszystko w tym momencie. Jak zobaczycie, łuk jest już w moim ekwipunku. Nie jest to jakiś super zakup, nie oszukujmy się. Natomiast tak naprawdę zrobiłem to tylko i wyłącznie w celach tutaj poradnikowych, nic więcej. Ktoś sobie zarobił dodatkowo kilka egzaltów powyżej ceny, którą chciał. No, dla mnie ten łuk na ten moment jest bezużyteczny, ale tak zresztą jak egzalty, bo to już jest ten sezon już raczej nie będzie za bardzo przeze mnie grany, więc nie ma to większego znaczenia. No i tak jak widzicie, udało się zakupić łuk. No i tak samo w drugą stronę. Jeśli wy coś sprzedajecie, no to ludzie będą do was pisać. I wtedy taką osobę po prostu klikacie sobie na taką osobę, klikacie invite to party. Jak dołączy do party, no to wtedy ta osoba będzie się teleportować do was i to wy będziecie pierwsi jakby zapraszać do trade'u, no bo zasada jest raczej taka, że teleportuje się zawsze kupujący, natomiast to sprzedający jako pierwszy zaprasza do trade'u, no bo oczywiście musicie najpierw znaleźć ten przedmiot w waszym staszu, a jak ktoś was będzie zapraszał cały czas do trade'u, to po prostu będzie wam to przeszkadzać. No i tak naprawdę tak wygląda trade. No jak widzieliście, jest upierdliwy, no bo musicie znaleźć kogoś, kto po prostu znajdzie chwilę, żeby wam ten przedmiot sprzedać. Łatwiej jest być szczerze sprzedającym niż kupującym często. No natomiast jest to też jakiś tam aspekt tutaj społeczny, że trzeba tych ludzi gdzieś tam wyszukiwać, trzeba wyszukiwać tych przedmiotów, trzeba wyszukiwać tych ludzi, którzy będą chcieli nam dany przedmiot sprzedać. Nie jest to skomplikowane, tak naprawdę wyszukujecie sobie przedmiotu na stronce, na której macie masę filtrów. Kiedyś sobie nagramy filtry, jak to filtrować, taki bardziej skomplikowane filtry, jak to sobie przeszukiwać tak naprawdę, żeby znajdować jak najlepsze itemy, jak najbardziej dopasowane do naszych potrzeb, no bo tych itemów jest masa i jak zobaczycie, może się wydawać, że jest tego dużo, ale jak już szukacie jakiegoś konkretnego, naprawdę takiego itemu ciekawego, no to często, jak już jest w dobrej cenie, no to często się okazuje, że mimo, że był wystawiony niecałą minutę temu, wy od razu napisaliście do danej osoby, że chcecie go kupić, to już może być w tym czasie sprzedany jest, bo market tutaj, graczy jest bardzo dużo i market jest bardzo, bardzo dynamiczny. No ale dzisiaj chciałem wam tylko tak na szybko przedstawić, jak ten handel wygląda, żebyście się nie musieli głowić. Jest to bardzo proste, no natomiast jak sobie troszeczkę pohandlujecie, no to już będziecie wiedzieli o co chodzi i z czym to się je. No a dzisiaj to chyba wszystko. Oczywiście jeśli film się podobał, to łapa w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z poradnikami oraz z moimi przygodami w PoE, no to pamiętajcie, by subskrybować kanał. No i zapraszam też już niebawem na streamyki na Twitchu oraz na YouTubie. Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.